Ilu ludzi można pozbawić życia w ciągu jednego dnia? Warszawska dzielnica Wola to jedno z takich miejsc na świecie, gdzie spacerując można odkryć przerażające sceny z przeszłości. Miejsce, gdzie mordowano niewinnych cywilów w wyniku działań wojennych. Niemiecki dowódca SS Heinz Reinefart raportował do swoich zwierzchników: co mam robić? Mam za dużo jeńców, a za mało amunicji. Jego podwładni, tacy jak Oskar Dirlewanger, znaleźli odpowiedź dość szybko. Oszczędzali amunicję, dobijając ludzi kolbami. Tak możemy snuć opowieść o rzezi Woli, 3 złowrogich dniach, które pozostaną w naszej pamięci z racji egzekucji 50 000 cywilów dokonanej przez niemieckich oprawców. Gdy wybucha powstanie warszawskie, Hitler wpada w szał, ponieważ żaden niemiecki pociąg nie może przejechać przez Warszawę, która do wybuchu powstania była ważnym węzłem komunikacyjnym. Powoduje to paraliż dostaw dla wschodniego frontu. Dlatego też do Warszawy są skierowane oddziały SS, które mają ostatecznie rozprawić się z Polakami, którzy mieli czelność podnieść rękę na rasę panów. Powstanie warszawskie rozpoczyna się 1 sierpnia, angażując 35 000 powstańców przeciwko 20 000 Niemców. Dzielnica za dzielnicą Warszawa jest unicestwiona. Los dzielnicy Wola przekracza granice naszej wyobraźni, patrząc na niewyobrażalne barbarzyństwo Niemców. Dom za domem ludność cywilna jest wyciągana i mordowana na podwórkach. Kiedy okazuje się, że zabiera to zbyt wiele czasu, ludzi gromadzi się na większych placach i rozstrzeliwuje z broni maszynowej. Niemieckie oddziały szły 2 ulicami i zabijały wszystkich 800 metrów w głąb, na lewo i prawo. Zaledwie przez 3 dni, od 5 do 7 sierpnia, rozstrzelano 50 000 cywilów. Wszelkie rodzaje niewysublimowanej rzeźni, rozstrzeliwania, gwałty kobiet i młodych dziewcząt, otwieranie brzuchów ciężarnych kobiet, roztrzaskiwanie głów noworodków o ściany i płoty. Lista wydaje się nie mieć końca. Po wojnie w Warszawie znaleziono 12 ton ludzkich prochów, ponieważ zamordowanych Polaków składano w stosy sięgające 2. piętra. Ciała paliły specjalne komandy, czego przerażającą relację możemy odnaleźć we wspomnieniach Tadeusza Klimaszewskiego. Warto poświęcić czas i przejść się ulicami współczesnej Woli. Natrafimy na tablice upamiętniające miejsca kaźni prawie na każdym skrzyżowaniu. Poruszająca wystawa Zachowajmy ich w pamięci znajduje się w Parku Powstańców koło cmentarza Wolskiego. Są to 93 białe kolumny, na których wyryto 57 000 nazwisk cywilnych ofiar powstania. Jest to porażające doświadczenie, jeśli zdamy sobie sprawę, jak niewielu mieszkańców Warszawy miało możliwość powrócenia do swoich domów po zakończonej wojnie. W sumie Warszawa straciła 60% swoich mieszkańców podczas całej II wojny światowej. Z 65 000 mieszkańców Woli 50 000 straciło życie w zaledwie 3 dni. Czy może to stanowić miarę dla niemieckiej nienawiści względem Polaków podczas II wojny światowej?